Cześć! Dziś zrobimy test kubków i termosów termicznych. Zapraszam do oglądania. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak długo ciepła herbata może być ciepła? Przekonajmy się w tym 12-godzinnym teście. Przetestujemy 3 termosy i 2 kubki termiczne z różnego przedziału cenowego. Zobaczmy, który wypadnie najlepiej. Udział w testach weźmie m.in. taki termosik. Głównie jest używany przez mojego syna. Podstawowy termos kupiony w jednym ze sklepów ze sprzętem dla dzieci. Ma załączony kubeczek, otwieranie, zamykanie, zakręcamy. Delikatną powłoką gumową jest pokryty. Także plus, mały, lekki. Kolejnym termosem jest taki oto termos, zwykły, najzwyklejszy, kupiony w jednym z popularnych hipermarketów. Odkręcamy, nalewamy, zakręcamy, zamykamy, otwieramy, dołączony kubeczek, pokrywa aluminiowa. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest większy niż ten poprzedni, ale zobaczymy, jak wypadnie w testach. To tak naprawdę nie jest termos, aczkolwiek spełnia funkcję taką samą jak termos, kubek termiczny jednej z popularnych firm. Możemy sobie otworzyć przy użyciu kciuka, ma takie zapięcie. Odkręcamy, nalewamy, zakręcamy. Otwieranie jest bardzo wygodne, ponieważ jadąc samochodem, czyli jak się jest gdzieś w trasie, można jedną ręką sobie otworzyć, zamknąć i po prostu wygodnie się z niego napić. Jest pokryty tutaj powłoką gumową, dalsze wykonanie jest aluminiowe. Powoduje to, że uchwyt jest pewny, nie wyślizgnie się, nie oparzymy się, nie polejemy się kawą, oczywiście jak będziemy uważnie pić. Kolejny termos. Tym razem jest to, można powiedzieć, relikt przeszłości. Zobaczcie, jaki potężny. Zakręcany na taką oto zakrętkę, przykrywkę. Zakręcamy. Dołączony kubek. Obudowa z plastiku. Zobaczymy, jak wypadnie w testach. Ostatni kubek, kubek termiczny z kategorii kubków właściwie, też z popularnej jednej firmy, pokryty gumą, zamykanie poprzez nakręcenie pokrywki. Ma takie zabezpieczenie, że trzeba wieczko przesunąć w tą stronę, aby można było się z niego
swobodnie napić. Dodatkowo należy przycisnąć tutaj przycisk, także naciskamy przycisk i możemy się swobodnie napić. Pokryty gumą, reszta aluminium. Praktyczny, nie ma się co martwić, że się coś wyleje w trakcie podróży, nawet jak się przewróci. Po pierwsze nie otworzy się, po drugie nie można nawet tego nacisnąć, jeżeli to wieczko jest przekręcone. Zapraszam do testów. Do kubków i termosów została nalana gorąca woda o temperaturze 80 stopni Celsjusza, po czym wszystkie kubki i termosy zostały wystawione na zewnątrz. Jak widzicie, niesprzyjające warunki panowały, więc nie miały lekko. Pomiar temperatury został wykonywany co godzinę za pomocą termometru Garmina. Pomiar herbaty był dokonywany przez termometr bezdotykowy. Czas, moi drodzy, najwyższy zapoznać się z wynikami testu. Prezentowany wykres przedstawia Wam zależność pomiędzy godziną pomiaru a temperaturą odczytaną w trakcie tego pomiaru. Po lewej stronie na osi znajduje się temperatura w stopniach Celsjusza, natomiast na drugiej osi, na samym dole, jest pokazany czas pomiaru. Spójrzcie proszę uwagę, jak prezentuje się rozkład temperatury w zależności od danego termosa czy kubka, w zależności też kiedy ten pomiar był robiony. I tak przykładowo, punktem startowym oczywiście była godzina 9:00, wtedy wszystkie te, nazwijmy je, obiekty testu były wystawione na zewnątrz, na zimowe warunki, z zalaną wodą o temperaturze 80 stopni. Po godzinie, spójrzmy do tabelki, termos Rico pokazywał aż 79 stopni, czyli stracił tylko 1 stopień Celsjusza. Natomiast termos kupiony w hipermarkecie już miał tylko 52 stopnie, czyli prawie 30 stopni mniej. Także sami zobaczcie, jak się kształtuje poszczególne odczyty dla danych obiektów testowych. Na przykład kubki popularnej firmy Contigo, oba praktycznie, można powiedzieć, idą w łeb, mają takie same odczyty, więc widocznie są wykonane bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć jednakowo. Różnią się prawdopodobnie tylko zamknięciem. Jestem również pozytywnie zaskoczony przez termos Miniland, który bardzo długo trzymał temperaturę, ciepłą temperaturę wody, co skutkowało tym, że nawet o godzinie 21 ta woda była bardzo ciepła, a w porównaniu do termosa Rico można było powiedzieć, że była chłodna, ponieważ woda w termosie Rico była gorąca, można się jeszcze było oparzyć, chociaż to było 51 stopni miała. Natomiast termos aluminiowy, zobaczcie sami jak wypadł. Bardzo słabo według mnie. O godzinie 9 miał temperaturę 80 stopni, jego zawartość. Natomiast już prawie 3 godziny później temperatura wynosiła niecałe 17 stopni. No już było wszystko zimne. Wnioski wyciągnijcie sami. Który byście kubek wybrali? Czy termos? Który do Was przemawia? No niestety termos Rico, z tego co wiem, nie jest dostępny obecnie na rynku. Nie da się go kupić. Jest to relikt przeszłości, bo był zakupiony jakieś 20 czy 30 lat temu. Natomiast reszta jak najbardziej. Także jak sami zauważyliście, król jest tylko jeden. Kubki termiczne również dobrze się spisały, ale nie tak dobrze jak król. Natomiast termos dziecięcy, wbrew pozorom, rewelacyjnie się może sprawdzić. Jest mały w porównaniu do innych kubków i termosów. A cóż zrobić
remis przegranym. Ja myślę, że ten termos nadaje się tylko do jednej rzeczy. Tak dotarliśmy oto do końca testu. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!